JQ5 w wersji z klasycznym silnikiem spalinowym 1.6 TGDI o mocy 147 koni mechanicznych udowadnia, że chińska motoryzacja dawno przestała być powodem do żartów, a stała się realnym zagrożeniem dla europejskich i japońskich wyjadaczy. Przeszczepienie do tego pudełkowatego nadwozia sprawdzonych technologii, gigantycznego dachu panoramicznego i certyfikatu Pet Friendly zamieniło ten kompaktowy crossover w jeżdżący manifest ambicji koncernu Chery. Sprawdziłem, jak ta mieszanka brytyjskiej aparycji, cyfrowego przepychu i 147-konnego serca sprawdza się w codziennej eksploatacji i czy faktycznie potrafi uzasadnić lawinowe zainteresowanie w salonach. Zapraszam Was do oglądania mojego testu. Jeśli mocno zmrużymy oczy lub jeśli wychylimy kilka głębszych, faktycznie można pomylić JQ5 z jakimś prawie brytyjskim konkurentem spod znaku znaczka Range Rovera. Może miniaturowy sport albo Evoque. No coś w tym jest, ale pora wytrzeźwieć i zajrzeć do bagażnika. A tu jest bardzo przyzwoicie, bowiem ten kompaktowy SUV oferuje bagażnik o bazowej pojemności 480 litrów, który dzięki foremnym kształtom i niskiemu progowi załadunku jest niezwykle praktyczny. Po asymetrycznym złożeniu oparć tylnej kanapy przestrzeń ładunkowa rośnie do 1180 litrów. Tworząc wygodną, płaską podłogę bez irytujących uskoków. Kluczowe różnice między wersją spalinową a elektryczną nie dotyczą pojemności głównego kufra z tyłu. Tu pozostaje taka sama pojemność. Zmiany kryją się w detalach. Model z 1.6 TGDI posiada pod podłogą bagażnika głęboką wnękę na przykład koło dojazdowe. Wersja na prąd traci to udogodnienie, ale w zamian oferuje pod przednią maską dodatkowy 71-litrowy bagażnik tzw. Frank, wyposażony w odpływ wody wprost stworzony do przewożenia mokrych kabli czy brudnych butów. Jak widzieliście, były składane i trochę delikatne haczyki, była również wyjmowana latarka, ale gdzieś się komuś zgubiła. No niesłychane. Ale to tyle z bagażnika, czas przenieść się na drugi rząd, na kanapę. No i już na pierwszy rzut oka wygląda to całkiem nieźle. Tak, wpół do premium. Ta jasna tapicerka wygląda świetnie, choć rodziny pewnie wybiorą ciemniejszą, smutniejszą wersję. Uchwyty ISOFIX są świetnie dostępne i ukryte pod składanymi klapkami, za to plus jak zawsze. Miejsca jest w sumie wystarczające jak na ten segment. Myślę, że tak do 185 cm wzrostu nie powinno być tu problemu z komfortowym podróżowaniem. Miejsca pod maksymalnie opuszczonym fotelem jest tak na styk. Zimowe buty mogą się tu już nie zmieścić, za to miejsca nad głową całe mnóstwo. Plus zapudełkowate nadwozie, bez udawania jakiegoś coupé srupé. Co dalej? Za dużo piano black. Esteci dostaną tu szału. Są oczywiście nawiewy, niżej port USB-A, więc stara szkoła się kłania. Kieszenie w oparciach są, podłokietnik z uchwytami na kubki również na plus. Przejścia do bagażnika niestety nie zanotowano. Kanapa jest fajnie wyprofilowana i trudno mieć do czegokolwiek większe zastrzeżenia. A materiały? No, tutaj jest już twarda skorupa, tutaj też trochę twardo, trochę plastikowo, chociaż tutaj udało się wygospodarować troszeczkę pianki. Tu zmieści się jakaś nawet spora butelka, a tu jest miękko, żeby wcisnąć trochę bardziej kolana w plecy kierowcy lub pasażera przed nami. Jakość spasowania?
no kurczę, jest całkiem nieźle. Jest światełko, jest uchwyt. Minimum socjalne z tyłu jest. A teraz sprawdźmy, co dzieje się z przodu. O ile z tyłu jest bardzo przyzwoicie i trudno się do czegokolwiek przyczepić, tak z przodu, no jest już jakby luksusowo. Fotele są bardzo wygodne. Jak na chińskie auto, siedziska są przyzwoitej długości i nogi nie zwisają tuż za tyłkiem. Miejsca również nie brakuje, nawet na szerokość, choć prawa noga ma za dużo kontaktu z wysokim tunelem środkowym. Ale nie każdemu będzie to przeszkadzało. No więc odpalamy to auto i sprawdzamy, co kryje się w tym rozbudowanym systemie. Zaczynając od małego i w sumie fajnego, zgrabnego ekranu przed kierowcą, który nie wystaje ponad obrys deski rozdzielczej. Ekran środkowy, pionowa, tak trochę jakby ktoś łopatę wbił w kupę gnoju, ale wszystko jest czytelne, nawet nieźle działa, ale ten wszechobecny ekranocentryzm i sterowanie wszystkim z ekranu dotykowego potrafi wkurzyć na dłuższą metę. Mam cichą nadzieję, że producenci będą powoli wracać z tej ślepej uliczki i serwować nam tak drogie w produkcji i luksusowe przyciski, na przykład do podgrzewania kierownicy, siedzeń, czy to już w ogóle totalna fanaberia, do podgrzewania szyby czy lusterek. A tu, jak widzicie, opcji jest naprawdę sporo i o ile większość chińskich aut ma podobny układ menu, nieco lepszy niż w pierwszych autach z kraju środka, tak wciąż znalezienie jakiejś niby banalnej opcji potrafi początkującemu kierowcy zająć sporo czasu. A na końcu i tak ta opcja znajdzie się tam, gdzie kompletnie nie pasuje. Może to kwestia przyzwyczajenia, sam nie wiem. A pod ekranem, trochę na wzór starszych Volvo, mamy małą półeczkę, potem mamy taflę Piano Black z kilkoma przyciskami i tackami na smartfona z szybką i chłodzoną ładowarką indukcyjną, za to duży plus. Niżej kolejna obszerna półka z portami USB A i C, są chwyty na kubki, jest maniakalne przyciąganie brudu i kurzu, jest także obszerny podłokietnik i spory schowek pod nim. No, naprawdę głęboki, można tam schować dużo szpeju. Przed pasażerem kolejny schowek, oczywiście wykończony niczym, więc wszystko na zakrętach będzie latało w tej we w te. Jest jeszcze gniazdo 12V, a jak z jakością materiałów z przodu? No tu już jest znacznie lepiej, a ten materiał bardzo mięciutki i przyjemny. Podłokietnik też bardzo miło wykończony, jakość spasowania, no nie jest źle. Nic nie trzeszczy, nic nie lata luźno. Tu też bardzo miękko. No trochę gdzieś tam zatrzeszczy, ale tyle tego Piano Black, że trudno byłoby to uniknąć. No tak, kolejne błyszczące elementy. I tu też jest błyszcząco. No i oczywiście wielkie okno dachowe, którym pewnie wszyscy będą się chwalić przed sąsiadami. No to tyle z przedniej części kabiny. Zajrzyjmy, co jest pod maską. A tutaj pracuje turbo doładowana 4-cylindrowa jednostka benzynowa o pojemności 1,6 litra o oznaczeniu TGDI, nie mylić z tym, co mamy w Hyundaiu, generująca 147 koni mechanicznych i 275 Nm maksymalnego momentu obrotowego. W czasach, gdy rywale masowo stawiają na 3-cylindrowe mikrosilniki z układami hybrydowymi, producent zaserwował dość kulturalną w pracy klasykę, którą spięto z 7-biegowym dwusprzęgłowym automatem DCT, kierującym napęd na przednią oś. Jak to się sprawdza w praktyce, ile pali i czy się nadaje do tego auta, o tym już podczas naszej drogi testowej. No i witam z powrotem zza kierownicy JQ5 z silnikiem 1.6 TGDI o mocy 147 koni mechanicznych. Najpierw pokonamy około 10 km po mieście, by pod koniec sprawdzić, jakie będzie średnie spalanie. Mamy więc trochę czasu, więc możemy sobie poopowiadać trochę szerzej o tym aucie. No ale zacznijmy od takiego trochę paplania, bowiem dzisiejszy rynek motoryzacyjny ogarnęła mania kopiowania i ujednolicania. Niemal każde nowe auto sprawia wrażenie zaprojektowanego od jednej sztancy, zatracając po drodze jakikolwiek charakter. Koncerny chętnie chwytają klasyczne,
Obłe kształty pompują je nudnymi przetłoczeniami i ogłaszają światu narodziny kolejnego bezpłciowego crossovera. Znakomitym zaprzeczeniem tego trendu jest JQ5, no i trochę większe JQ7. Mimo swoich rozsądnych gabarytów, bo mierzy niecałe 4,4 metra długości, samochód ten pręży się tak, jakby zaraz miał wjechać na podjazd pałacu Buckingham, udając pełnoprawnego brytyjskiego arystokrata, oczywiście z daleka i z przymrużeniem oka. Czy kryje się pod tym jakiś większy sens i ile trzeba za to chińskie marzenie w ogóle zapłacić? O tym trochę później, a tymczasem wróćmy do wyglądu JQ5. No, prezencja tego SUV-a stanowi ewidentne zwycięstwo kanciastych form nad obłą nudą i bardzo się z tego cieszę. Twórcy chińskiej marki podjęli decyzję o ubraniu nadwozia w masywne, proste linie, potężny, pionowo-żebrowany grill i wąskie, niemal tak złośliwie mrużące, trochę świńskie reflektory LED. Efekt auto wygląda po prostu, no kurczę, dobrze. Może proporcje JQ7 bardziej do mnie przemawiają, ale JQ5 też wygląda na trochę droższe niż jest w rzeczywistości. Gdybyśmy zdjęli z niego logotypy, zaserwowali trochę większe, ładniejsze felgi, podejrzewam, że wielu przechodniów miałby problem z rozpoznaniem, co to jest w ogóle za marka. A jakbyśmy powiedzieli, że to jest chińskie auto, byłoby pewnie wielu zdziwionych. Całościowego obrazu dopełniają solidne aluminiowe felgi, chociaż mogłyby być troszeczkę większe, ale rozumiem oszczędności i sens komfortowego reserowania, oraz zmyślnie narysowany tył z elegancką listwą świetlną. JQ5 pręży swoje muskuły, dając maszynę godową do offroadu, chociaż z prześwitem niespełna 140 mm jego największym wyzwaniem terenowym będzie stromy podjazd pod sklepem budowlanym. Trzeba jednak przyznać, że to projekt niezwykle spójny i skutecznie kradnący spojrzenia na ulicy, szczególnie w tym ciekawym kolorze. Czy to rzuca na kolana? Zdecydowanie intryguje, bo wnosi powiew świeżości na parkingi zdominowane przez generyczne kształty, przede wszystkim w szarych, srebrnych kolorach. A wnętrze, no sami widzicie, że jest tutaj całkiem nieźle. Zajęcie miejsca w kabinie to prawdziwa ucieczka do cyfrowego, trochę zbyt dużego minimalizmu. Zawstydzająca niejedno auto z wyższej półki. Najmocniejszym punktem programu jest gigantyczny, ponad 13-calowy pionowy ekran dotykowy z systemem wspierającym bezprzewodowego Apple CarPlay i Android Auto, więc jeśli komuś coś nie pasuje w systemie, no to jest jakaś ucieczka i rozwiązanie. Przypomina on wielki telewizor wciśnięty w sam środek idealnie spasowanej deski rozdzielczej. Do tego dochodzi wykończenie przyjemną w dotyku, oczywiście ekoskórą. Świetne nagłośnienie Sony, ja w ogóle nie wiem, czemu Chińczycy mają manię do wciskania akurat Sony w swoje auta, ale mniejsza z tym. Jest też naprawdę dobre wyciszenie kabiny, wspomagane przez akustyczne szyby boczne. W ogóle w większości chińskich aut, nawet tych tanich, mamy podwójne szyby boczne. Kiedyś synonim segmentu premium, a dzisiaj nawet w tanim Chińczyku to jest, no, w sumie fajnie. Co jeszcze? W JQ5 otrzymujemy taką pewną innowację, której trudno szukać u weteranów rynku czy konkurencji. To jeden z pierwszych SUV-ów z certyfikatem TÜV SÜD. Nie wiem, czy to dobrze w ogóle wymawiam. A chodzi o to, że to jest certyfikat potwierdzający bycie pojazdem pet friendly. Oznacza to m.in. specjalne materiały tapicerki odporne na rozwój bakterii i zadrapania, bardzo wydajne filtry kabinowe z jonizacją oraz systemy dbające o odpowiednią temperaturę dla czworonoga. Oczywiście znajdziemy tu też trochę twardszych plastików, ale potężny otwierany szklany dach o powierzchni niemal 1,5 metra kwadratowego skutecznie odwraca od nich uwagę. Podczas testu brakowało mi w zasadzie tylko fizycznych pokrętłów do klimatyzacji, zresztą to już wspominałem wcześniej, ale za to na pokładzie mamy znakomity system kamer 540 stopni z wirtualnym prześwietleniem tego, co dzieje się centralnie pod kołami. No trzeba się postarać, żeby w coś przywalić albo przytrzeć tą felgę o krawężnik. No ale znam takich, którzy z tym by sobie świetnie poradzili. Ale dość wyzłośliwiania się i opisywania tego, co już zresztą widzieliście. Przejdźmy do napędu, bo tu wbrew pozorom jest o czym mówić.
W tym miejscu bowiem czeka nas solidna dawka motoryzacyjnego pragmatyzmu, która dla wielu klientów będzie powiewem świeżego powietrza, wbrew pozorom. Zamiast zmuszać kierowców do przesiadki na wtyczkę lub 3-cylindrowe kosiarki o pojemności kartonu mleka, jak to niektórzy uwielbiają stwierdzać, pod maską zagościł turbo doładowany 4-cylindrowy silnik o normalnej pojemności 1.6 i oznaczeniu TGDI. Generują on 147 koni mechanicznych i 275 Nm momentu obrotowego, czyli wartości raczej takie normalne, powiedziałbym nawet przeciętne. Warto jednak w tym miejscu dodać ciekawostkę. Jest to jednostka z rodziny Acteco, rozwijana przez koncern Chery od lat, która w swoich ojczystych Chinach regularnie zdobywa nagrody za wysoką sprawność cieplną i trwałość. Zużycie paliwa? Już niekoniecznie, ale o tym dowiemy się za chwilę, kilka chwil. Biorąc jednak pod uwagę słuszną masę auta, taki zestaw nie zrobi z niego jakiegoś drogowego drapieżnika. Sprint do pierwszej setki zajmuje 10,2 sekundy. Jest to wynik raczej akceptowalny, ale do sportowych wrażeń raczej mu daleko. Chyba że ktoś lubi od świateł do świateł piłować do odcinki. Ja nie. O wiele ważniejszym jest tutaj taki aspekt jak kultura pracy. Silnik na wolnych obrotach jest niemal niesłyszalny w kabinie, co jest zasługą nie tylko samej konstrukcji, ale i naprawdę dobrego wyciszenia, w tym zastosowania podwójnych, wspomnianych już akustycznych szyb z przodu. Co w tym segmencie cenowym jest absolutnym ewenementem. Ale dobra, przejdźmy do konkretów i wróćmy do silnika, a raczej do skrzyni biegów, bowiem jednostka napędowa współpracuje z 7-biegową, dwusprzęgłową przekładnią automatyczną DCT-7. Od dość znanego i powiedziałbym nawet renomowanego dostawcy Getrack, posyłająca moc wyłącznie na przednią oś. Ale tymczasem przerwiemy na chwilę, bo zbliżamy się już do naszego limitu 10 km po mieście. Jak to wyszło ze spalaniem? Po 10 km raczej takim spokojnym tempem po mieście średnie spalanie wyniosło raczej akceptowalne 7,9 litra na 100 km. A teraz pokonamy sobie około 10 km drogami podmiejskimi przy prędkościach od 70 do 100 km na godzinę. Ale wróćmy do tematu skrzyni biegów, i ogólnego działania tego tandemu. I choć przy nagłym, awaryjnym wciśnięciu pedału gazu skrzynia potrafi ułamek sekundy poszukać odpowiedniego biegu, to w gęstym ruchu ulicznym i podczas płynnej jazdy spisuje się nienagannie. Kierowca ma do dyspozycji kilka trybów jazdy, m.in. Eco, Normal, Sport, jednak to w ustawieniu Normal auto zachowuje się najbardziej tak harmonijnie i chyba tak, jak się zachowywać powinno. Zestrojenie zawieszenia? W pełni niezależne, co warto podkreślić. Nastawiono ewidentnie na wybieranie nierówności, a nie na bicie rekordów na krętych górskich serpentynach. Ale to już wspominaliśmy i chyba zgodziliśmy się z tym, że to nie jest samochód sportowy. Właśnie, ale co ze spalaniem? Producent obiecuje średnio 7 litrów na 100 km, ale pudełkowata sylwetka, która generuje opory aerodynamiczne takiego większego kiosku, robi swoje. W realnym, dynamicznym ruchu miejskim trzeba przygotować się na wyniki, tak oscylujące, jak zresztą widzieliście, w okolicach 8 litrów, a jeśli ktoś troszeczkę bardziej dynamicznie lubi jeździć, i nawet dycha z przodu może się pojawić w trasie i przy prędkościach autostradowych będzie podobnie, zresztą to sami zobaczycie. Teraz sprawdzimy, jak to się dzieje na takich drogach podmiejskich. Ale to za chwilę. Tymczasem, cóż, porozmawiajmy chyba już o cenach. Bo lektura cennika JQ5 to dość potężny cios wymierzony w bezpośrednią konkurencję. Swoista lekcja dla nich uświadamiająca, ile faktycznie kosztuje wyprodukowanie samochodu bez marży za historyczny logotyp. Ale do rzeczy, bo z oficjalnych danych udostępnionych przez importera na dzień publikacji testu wynika, że za bazową wersję Comfort zapłacimy w ofercie promocyjnej 104 900 zł brutto. Warto w tym miejscu na chwilę się zatrzymać, ponieważ słowo bazowa w słowniku europejskich czy japońskich marek najczęściej oznacza manualną klimatyzację, małe felgi i kabinę pełną zaślepek w miejscach przycisków. A tutaj najtańsza odmiana JQ5 już na starcie jest wypchana zaawansowaną technologią po sam dach.
Kierowca otrzymuje do dyspozycji ekran 13,2 cala, stanowiący centrum dowodzenia pojazdem, a nad bezpieczeństwem i wygodą w trasie czuwa adaptacyjny tempomat. Nie zabrakło również cyfrowego wsparcia w postaci precyzyjnego systemu kamer cofania oraz pełnych projekcyjnych reflektorów LED. Więc, nie jest tak źle. Ale moim zdaniem i tak najbardziej opłacalną jest oczywiście topowa wersja, tą, którą testowałem, czyli premium, wyceniona w ofercie promocyjnej na 116 900 zł, dopłacając zaledwie przy takiej cenie, ale nieważne. 12 000 zł do wersji bazowej klient otrzymuje kompletny, wręcz luksusowy pakiet wyposażenia, za który znakomitej większości tradycyjnych rywali trzeba by zostawić w salonie małą fortunę, nierzadko windując cenę końcową auta w rejony 160 czy 170 tysięcy złotych. No ale do rzeczy. Wersja ta przynosi komfort termiczny na zupełnie nowy poziom, oferując dwustrefową klimatyzację automatyczną oraz w pełni elektrycznie regulowane przednie fotele, które są nie tylko podgrzewane, ale również wentylowane. Owa specka to także prawdziwa uczta dla fanów nowych technologii i dobrego brzmienia. Mamy m.in. system kamer 540 stopni czy zestaw audio Sony. Jest tego sporo. Ale nieważne, przejdźmy do tego, co chyba dla niektórych ważniejsze. Spalanie. Po 10 km drogą podmiejską średnie spalanie wyniosło 7 litrów na 100 km. A na koniec jeszcze droga ekspresowa, 120 km na godzinę i 10 km. Po tym dystansie sprawdzimy średnie spalanie. To wyższe spalanie to taki podatek od tego wspomnianego luksusu, ale dla niektórych może to być cena, jaką są gotowi za to wszystko zapłacić. A płacą jeszcze za 7-letnią gwarancję z limitem 150 tysięcy km. Ja wiem, że z tą gwarancją bywa różnie i krążą różne historie w sieci, że po drobnej kolizji niektórzy czekali i 3-4 miesiące na jakieś proste części, ale cóż. Jedni twierdzą, że problemów nie mieli, inni, że czekałem kilka miesięcy na lampę. Może wy w komentarzach macie jakieś potwierdzone historie, a nie tylko opowieści z mchu i paproci. Tak czy inaczej, czas na podsumowanie, bo w zasadzie ten test uświadomił mi, że jako auto, pomijając potencjalną usługę przed- i posprzedażową, jest naprawdę dobre, szczególnie patrząc na stosunek ceny i tego, co dostajemy w zamian. Trudno bowiem polemizować z tym, że JQ5 w topowej specyfikacji premium to samochód, który łamie zachodnie stereotypy i wymusza na księgowych w europejskich markach głębokie, nerwowe przemyślenia swojej polityki cenowej. Z takiego chłodnego, racjonalnego punktu widzenia to niesamowicie opłacalny zakup. Otrzymujemy świetnie narysowane, modne i absurdalnie dobrze wyposażone auto w tej cenie, za którą u tradycyjnej konkurencji kupimy co najwyżej przeciętnie doposażone, nieco mniejsze wozidełko z segmentu B SUV. Moim zdaniem to naprawdę dobry wybór dla pragmatycznego indywidualisty. Kogoś, kto szuka na drodze odrobiny luksusu, docenia innowacyjne, pieszczotliwe traktowanie swoich zwierząt domowych dzięki systemu Pet Friendly i za punkt honoru stawia sobie fakt, że nie zamierza przepłacać dziesiątek tysięcy złotych wyłącznie za historyczny znaczek na masce i potencjalnie większą pewność przy gwarancji. Skoro obiektywna jakość materiałów, design, długość gwarancji i wyposażenie w tej cenie wyprzedzają rywali, oblężenie salonów JQ chyba nie jest aż taką niespodzianką. Ale na koniec sprawdźmy, jakie jest spalanie po 10 km drogą ekspresową. Wyszło 7,6 litra na 100 km. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.